w najnowszym weekly vlogu, mam nadzieję weekly vlogu na moim kanale. Ciekawe rzeczy się w tym tygodniu zaczynają, więc chciałabym Wam pokazać coś, na czym ja się na przykład jaram. Ale to dlatego, że ja się tym tematem interesuję. Pójdziecie ze mną i nie będę Wam za dużo zdradzać, chociaż po tytule pewnie już wiecie, albo na pewno Wam zdradziłam, ale ja... Poczekajcie, jeszcze chwilę poczekajcie. Dzisiaj taki spokojniejszy dzień, raczej w domu, dlatego robię taki delikatny makijaż, żeby chociaż troszkę zakryć tą moją czerwoną twarz, dlatego że u nas w mieszkaniu jest zimno. Tak, nadeszła jesień. Odczuć można to, że tutaj rano nie świeci słońce, dlatego jest zimnawo. Mojego męża dzisiaj nie będzie, więc będzie zupa jeżynowa, ale za to na lunch w końcu zmieniam coś. Robię sobie bowla z chrupkim ryżem i z łososiem, którego ostatnio kupiłam na przecenie, więc warto go zjeść i skorzystać, tym bardziej, że będzie zdrowy. Dzisiaj lekka zupa za to na obiad, więc w sam raz, żeby coś takiego mocniejszego na dzisiaj, na lunchek zjeść. No, dzisiaj mojego męża nie ma, dlatego też jest zupa jeżynowa. Nie, że mój mąż nie lubi, ale po prostu uważam, że to jest najlepsze danie, tak żeby zrobić razem w dwójeczkę z moim dzieciuszkiem. Dobra, kończę makijaż i za chwilę idę robić ten ryż, bo powinien już wystygnąć. Sałatkę. Nie pokazywałam Wam, jak to wygląda, dlatego że po prostu jeszcze nie jestem pewna, czy będzie to dobre i czy Wam polecić w ogóle ten przepis. Sałatka wyszła naprawdę dobra. Słuchajcie, ten dressing bardzo fajnie komponuje się razem z całą sałatką. Do tego różne smaki tu są, bo ja oprócz tego dodałam kapustę moją marynowaną, którą mam w lodówce od dłuższego czasu. W przepisie też nie mieli marynowanego łososia, po prostu w żaden sposób nie przyprawiony, żadnej informacji, jak on jest zrobiony, ale ja za to dałam trochę soli, pieprzu, do tego jeszcze dorzuciłam co? Papryki zwykłej i wędzonej i naprawdę fajnie wyszedł. Nie dodawałam żadnej oliwy, oleju, dlatego że łosoś ogólnie jest trochę taki tłustawy, więc fajnie się upiekł, nie jest jakiś suchy. Marchewka daje chrupkości. Dobre jest. Polecam. Chociaż ryż nie jest na tyle chrupki, jaki myślałam, że będzie. Ale dobry jest. Najgorsza sytuacja w życiu, kiedy musisz sobie zrobić zdjęcie, a jesteś sama, nie ma kto Ci zrobić tego zdjęcia i wyciągasz stent i to robisz. Tak,
przeżyłam, ale nie było lekko, nie jestem do tego przyzwyczajona, tak jak nagrywanie, chodząc i gadając do kamery wśród ludzi już mi tak nie sprawia problemu, to niestety robienie zdjęć jest bardzo, bardzo krępujące. My się wybieramy do Lotte Department Store. Jeszcze mam chwilę, muszę później wskoczyć i się przebrać, bo nie pójdę w takim stroju, słuchajcie, o, nawet nie mogę wam pokazać, w takim stroju po mojego synka, ale chciałam skoczyć do H&M-u i zobaczyć, czy mają coś ciekawego, na przykład przecenione piżamki dla mojego malucha i zestresowałam się trochę, ogólnie fajnie było. To jest Fashion Week w Busanie i jest to pierwszy raz, kiedy mam okazję uczestniczyć. Pani nie powiedziała mi, że nie mogę nagrywać, więc przerwałam. Ogólnie później wam opowiem, jak było na Fashion Weeku. Może pod koniec tego filmu podsumuję, jak było i dam wam znać. Teraz lecimy do Shinsegae, bo okazało się, że ten sklep H&M nie ma w Lotte Department Store, ale jest w Shinsegae, więc lecimy. Zanim się przebiorę, to może rozpakujmy paczkę, która do mnie przyszła i zobaczmy, co kupiłam w H&Mie, bo także skoczyłam do H&Mu i opłacało się, bo kupiłam Eliaszowi piżamki, ale za chwilę wam pokażę raczej jedną piżamkę, ale komplecik, ale też chciałam, o matko, nie wiedziałam, że to jednak takie szerokie jest. Kupiłam świeczki i to są świeczki Greenwood Loose Cotton Wick Premium Soy Candle. O, soy! Więc bardzo dobrze, bo są naturalne i chciałam tak naprawdę to szkło. Ostatnio mam problem ze znalezieniem świecz, raczej kubka pasującego do mojego zestawiku z szczotką, pastą w łazience. Wiecie, o co mi chodzi. I właśnie w takim kolorze szkła szukałam. Jak wypalę świeczkę, będę miała szkło, żeby wsadzać sobie szczoteczkę, pastę do zębów, szczoteczki całej rodziny i idealnie się złożyło, że właśnie zarazem mam świeczkę i zarazem będę miała właśnie kubeczek. Trochę szerokie to się wydaje, ale myślę, że będzie idealnie pasowało. Druga rzecz, którą chciałam wam pokazać, to właśnie kupiłam Eliaszowi piżamkę i jest taka klasyczna, bardzo klasyczna, zwykła, ale kosztowała 10 tysięcy, więc dla Eliasza w sam raz teraz na ten okres, tym bardziej, że on potrzebuje takich piżamek, nie mamy za dużo, więcej mamy na krótki rękawek. Kupiłam też mu buty. Okropne są te buty, ale wiem, że mojemu synowi będą się podobały, bo są to buty z Pikachu, z taką w środku wyściółką, tak na teraz, żeby mu było cieplej. Znaczy nie, może nie na teraz, ale tak listopad, końcówka listopada będą idealne. Kupiłam też sobie takie buty. Klasyczne, zwykłe, ale były po przecenie 22 tysiące i no myślę, że są spoczko, bo są takie klasyczne, zwykłe, trochę przypominające buty te Samba i kupiłam też sobie kolczyki. Są urocze, no musiałam, ale naprawdę są piękne. Uważam, że super wyglądają. Ja wiem, takie pierdółki kupuję, ale no bardzo mi się spodobały. Dobra, lecę ogarniać się, muszę zrobić sobie jeszcze kawę, bo nadal czuję się bardzo śpiąca i słuchajcie, co? Zupę sobie podgrzeję, bo wczoraj mieliśmy zupę jeżynową, więc idealnie na teraz, na dzisiaj. Lecimy na kolejny pokaz do Bexco. Ogólnie ten Fashion Week znajduje się w Bexco, czyli jakieś 20, niecałe 20, może troszkę więcej minut od mojego mieszkania, więc nie jest to daleko.
jedziemy na jeden tylko i wyłącznie pokaz. Ja mam codziennie tylko jeden pokaz. Niestety nie udało mi się dostać tyle wyjściówek, dlatego że się troszkę spóźniłam z rezerwacją, bo tutaj była rezerwacja miejsc. Zauważyłam później, że po prostu niektóre pokazy, które oglądałam, miały puste miejsca, więc pewnie jakbym sobie została tam, to na spokojnie by mnie wpuścili, żeby zapełnić. Choć wiecie, to jest trochę tricky, nie wiadomo jak to działa w różnych krajach. Też nie wiem jak działa to w Seulu, dlatego że w Busan to jest pierwszy raz, kiedy jestem na takich fashion weekach i żeby nie było, nie jestem jakimś wielkim influencerem, nie dostałam po prostu wejściówek na Fashion Weeka. Po prostu jest rezerwacja. Kto pierwszy, ten lepszy, ten dostaje miejsca. Oczywiście są pewne miejsca a la VIP-owskie, plus są też pewne miejsca dla rodziny lub znajomych samych projektantów, ale ogólnie każdy może pójść na taki pokaz, jeżeli zarezerwuje bilety. Nie wiem jak to działa w innych miastach, tak jak w Seulu, bo tam no, ten Fashion Week jest dużo mniejszy niż ten seulski, więc tutaj jednak trzeba się dowiadywać. Kiedyś pewnie będę się dowiadywała, jak to dostać taką wejściówkę. Może też trzeba rezerwację zrobić, a może po prostu dostać zaproszenie. Zobaczymy, lecę. A gardło mi zasło. Ach. Przejdźcie się dzisiaj razem ze mną i z mężem oraz Eliaszem na spacer po Somyeon oraz Cheonpo, dlatego że idziemy pokorzystać trochę z okazji, że jest czas Halloween, czas Święta Zmarłych i może coś ciekawego będzie na dzielnicach. Eliasz przebrał się, słuchajcie, w tego, jak on się nazywa? Pirata. Bardzo się cieszy. Od ostatnich chyba 3-4 dni chodzi i tylko w swoim stroju i się w niego przebiera. Jak tylko wróci do domu, to musi mieć ubrany swój strój. Wygląda to zabawnie, ale cieszę się, że właśnie mu to sprawia wielką przyjemność i to chyba jest przy takich okazjach najważniejsze. Widzisz? Patrz, Elia. She's got drugs to give herself wings, but I'm still growing mine. Like full Christmas. Now I'm sweating the back while I'm holding my breath, 'cause I'm running out of calling time. I guess it won't hurt what my mother don't. Spory minus
Minusem takich uliczek jest to, że jak coś się robi popularne, to wtedy wyskakują jak grzyby po deszczu i tak było z tymi budkami, z jakimiś ciastkami. Jak tylko się zrobiły magdalenki na przykład popularne, to na takich uliczkach bardzo szybko wyskakiwały właśnie sklepy, te właśnie budki do robienia zdjęć i na przykład wypierały inne ciekawe interesy, przez co też te uliczki trochę traciły na swojej oryginalności. No i potem poupadały, więc tutaj duża rotacja jest między tymi popularnymi miejscami w różnych dzielnicach. Ale też jak jest duże na przykład miasto, to nie ma tylko jednej uliczki, gdzie znajdują się takie restauracyjki, kluby, puby, ale na przykład prawie każda dzielnica ma taką uliczkę, gdzie młodzi się spotykają. Wiem, że tam na czerwonej linii coś jest. Jest oczywiście Guannali, Haeundae, właśnie tutaj całe to Jompo, Somyeon. Jompo i Somyeon to tak naprawdę obok siebie są, więc tu wszystko jest tak troszkę połączone. Nie czuć tego właśnie przejścia z jednej dzielnicy do drugiej, chociaż Somyeon jest bardziej zakupowe i więcej jest takich imprezowni, gdzie młodzi idą się pobawić. Ogólnie nie pijam w Starbucksie kawy, ale mój mąż ma kupon 1+1. Tutaj w ogóle mają taką możliwość zbierania punktów i nazywają się one Stars Biol i mają po jakimś tam uzbieranych punktów mają możliwość wykorzystania właśnie na takie dodatkowe promocje. Mój mąż mówi, że to nie jest tylko dostępne w Korei, że w Ameryce nie ma tego, że w Polsce tego nie ma. Dajcie znać, czy kojarzycie, czy u Was właśnie taka opcja zbierania punktów w Starbucksie jest. No, mamy możliwość, to weźmiemy tutaj. Ja wzięłam wanilię latte z, słuchajcie, mlekiem owsianym. W Korei już bardziej święta niż Halloween. Przyszliśmy sprawdzić, czy są jakieś pop-up story. Czasami tutaj w tym department store, Lotte Department Store są pop-up story i chyba coś tam widzę, ale czemu jest McDonald's? I wygląda jakby Lego, ale nie wiem. Ciężko powiedzieć. Nie chodzi o Tomika. Tomato ketchup. Salted egg. Pierwszy raz widzę solone jajko jako smak lejsów. I do tego, słuchajcie, czemu żółtko jest czerwone? Ktoś mi to wytłumaczy? Truffle widziałam, spicy masala widziałam. A tutaj chyba mochi, chyba, tak mi się wydaje. Tu jest bardzo popularne miejsce, to są pocha tak zwane, czyli stanowiska na zewnątrz pod namiotami, gdzie można usiąść i coś zjeść na ciepło. Kiedyś wydawało się ich więcej tutaj, a teraz nie wiem czemu poblokowali. Kiedyś była cała uliczka właśnie w pocha, a wygląda jakby pozamykali. O, tu jest troszeczkę więcej. Te drzewa w ogóle to są kwitnące wiśnie. I one kwitną w trakcie wiosny. Też bardzo fajnie się wtedy tutaj siedzi. Tu jest właśnie widoczny taki kontrast. Wielki department store, gdzie mamy Pradę, Louis Vuitton i tym podobnego. I takie stoiska z jedzeniem po camace. Większość serwowana przez starszych ludzi. This is all we'll ever have. I'll bite my tongue and I'll run back. 'Cause it's you to talk to. We are number 18. And we are 28-minute wait. Oh my.
Słuchajcie, przyszliśmy na inne barbecue niż normalnie, czyli będziemy na ribsach. Rib, czyli żeberka. I one są w sosie albo tylko z solą na takim grillu specjalnym z węglem. Tu będzie taka kratka, Wam za chwilę przyniesie. Dostaliśmy też oczywiście marynowaną cebulkę. Mamy też kukurydzę w chyba majonezie albo z serem też. Coś takiego, ale wydaje się, Eliaszowi powinno chyba zasmakować, tak mi się wydaje. Mamy też ogóreczki, kaktuki i dostaliśmy miałkuk. We'll see. Dobra, słuchajcie, dostaliśmy takie rękawiczki specjalne i najpierw wkładamy taką, wiecie, roboczą rękawiczkę i żeby nie wybrudzić, to wtedy wkładamy plastikową. Wiecie, bo wszystko jemy tutaj rączkami, plus jest to spowodowane tym, żeby się nie poparzyć, bo od razu sięgamy po to ręką, więc to jest zabawne. Mój mąż teraz też nawet na grillu wszystko przewraca ręką w rękawiczce. Pokażę Wam. You need to show them how you mix. Widzicie? Jest? O, widzicie ile teraz jest ludzi? Całkiem sporo. Wcześniej było pusto, widocznie teraz dopiero zaczyna się godzina, kiedy klienci zaczynają przychodzić do poczy. Korea powinna mieć zakaz budowania schodów. Się zmęczyłam. Ale już dzisiaj był ostatni pokaz. Lecę teraz do mojej rodzinki. Oni są tutaj niedaleko w ogóle. Mają jakieś fajne zajęcia, jakiś festiwal dla dzieci, coś w ten deseń i to jest w miejscu, które jest bardzo popularne we wrześniu. A czemu? Dlatego, że tam odbywa się festiwal filmów w Busanie. Jeden z największych festiwali tutaj filmowych w Korei. Ja planuję kiedyś się na niego wybrać, więc pewnie będzie relacja na moim kanale. A teraz tam główny temat właśnie ma być... O, przez moment myślałam, że mój mąż. Ma być film, dlatego zapowiada się ciekawie. Eliasz już dostał jak zawsze 1 000 000 prezencików, bo na takich festiwalach zawsze coś można zyskać za darmo. I pewnie się jeszcze tam bawią, ja także dołączę do nich. Jesteśmy też koło Shinsegae, a tutaj, gdzie macie ten taki przeszkloną kopułę, to jest Spaland. Byliśmy tam razem w Spaland i jest to jedno z największych spa tu w Korei, takie zamknięte spa, więc polecam, jeżeli byście byli i potrzebujecie chwilę odpoczynku, to taki relaksik właśnie w takim spa jest idealny. Ja chyba przebiegnę, dam radę? 11, 10. Ta szara kopuła przed nami, ta ogromna kopuła, to jest właśnie ten budynek festiwalu filmowego. Nigdy tam z tak bliska nie byłam, więc dla mnie to też jest nowość, żeby to miejsce odwiedzić. Widać, że
coś tam się dzieje, są namiociki w środku, więc tam się wybieramy. Nawet jest Yonghua Zongdang, czyli Busan Cinema Center. Chyba będzie tam bardzo głośno, więc nie będę się odzywała, bo nie wzięłam dzisiaj mikrofonu. Więc jak coś, to Wam pokażę, jak to wygląda bez mojego gadania. Busan ostatnio nas niesamowicie zaskakuje, oprócz tego, że miałam okazję uczestniczyć w Fashion Weeku, który był niesamowitym przeżyciem. Liczę na to, że w przyszłym roku uda mi się dostać na większą ilość tych pokazów, ale także festiwalami oraz innymi eventami. Tym razem udało nam się wybrać naprawdę fajny festiwal. Było można usiąść, przygotowane były specjalne takie miejsca piknikowe, do tego food trucki, małe zakupy. Pierwsza część była przeznaczona dla dzieci, a później zmieniło się dla bardziej tej starszej widowni, dlatego Eliasz troszeczkę się znudził, ale i tak udało nam się posłuchać muzyki od pansori, czyli takiej muzyki typowo koreańskiej, i jest to niesamowita muzyka z pokazaniem, jak modulacja głosem może wyciągnąć naprawdę niesamowite efekty. Później był koncert zespołu, dwie osoby, dwóch panów, którzy śpiewali ballady, i mój mąż powiedział, że ci panowie byli bardzo popularni w Korei swojego czasu, ale przez to, że nie wyglądają jak typowi K-popowi wokaliści, nigdy nie zdobyli na tyle uwagi, żeby być top of the top, skorzystaliśmy z okazji darmowego przedstawienia na temat generała Lee Seung-shin, który przybył do busańskiego portu. Niesamowicie dużo eventów jednego dnia, więc wróciliśmy zmęczeni o 22 do domu i tutaj też chciałam się z Wami pożegnać. Przepraszam, że nie ma słowa pożegnania tak oko w oko, ale wybaczcie. Dziękuję Wam bardzo za ten weekly vlog i do usłyszenia w kolejnym filmie. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Bye, bye, bye.